Dzień dobry. Co dzisiaj dla Was przygotowałem? Ano, przygotowałem dla Was taki oto przepiękny zestaw. Tutaj będzie lepiej widać, zobaczcie. Mamy tutaj 6, 8 i 10. Super precyzyjne, malutkie strugi wykańczające kątniki z firmy Veritas. Nie dajcie się zwieść. To, że one są malutkie, to nie znaczy, że to są zabawki. Absolutnie nie. Profesjonalne strugi normalnie do pracy w stolarni. Zobaczcie ten strug. Tutaj mamy troszeczkę większy sprzęt, potężny, a tutaj te maluchy, które no to jest, mając i ten, naprawdę przydają się w pracy zarówno te duże, jak i tak malutkie sprzęty. Rozbierzmy w takim razie jeden z tych strugów, zobaczymy, z czego one się składają. Po pierwsze, tutaj oczywiście to jest żeliwo, a te złote części to jest mosiąc. Odkręcamy tutaj jedną śrubę i nóż już powinien wypaść. Tak jest. Tutaj mamy 10. Faza 30 stopni, jak pamiętam. Czekajcie, sprawdzimy sobie, żeby nie było, że coś ściemniam. Albo, że nie pamiętam po prostu. Tak, tutaj będzie to 30 stopni. Tutaj widać? Widać. 30 pasuje. Łoże jest ustawione pod 15 stopni. Tu są dwie części. Jak to odkręcimy, to luzujemy to i możemy wyciągnąć. Przepięknie wykonane dwa elementy. Składamy z powrotem. Śruba na miejsce. I teraz nożyk. Nożyk widzę, że jeszcze raczej nie był ostrzony, więc myślę, że tutaj na szybciutko wykonamy sobie tą mikrofazę, bo to jest rzecz naprawdę ważna. Po diamencie i nasza strona, ta płaska, powinna już się ładnie pobielać. I to widzimy, że już się dzieje. Naprawdę, tutaj wiele nie trzeba. Mogę od razu zmienić na drugą stronę diamentu. Tak. I temat tej strony zakończony. Strona druga to tak jak pokazywałem Wam wielokrotnie, czyli ustawiamy sobie na diamencie czy na kamieniu, zależy jakim sprzętem oczywiście dysponujemy, i minimalnie, zobaczcie, zmieniam ten kąt naprawdę bardzo, bardzo malutko, podnoszę to do góry i wtedy poruszam. Ja sobie tutaj może ustawię, żeby dla mnie było wygodnie, nie do kamery, czyli lekko do góry, kilka ruchów. No i zobaczcie, ta mikrofaza jest wykonana w naprawdę bardzo szybkim tempie. Myślę, że to widać na tym ostrzu. O, może teraz. Naprawdę nic więcej Wam nie potrzeba. Malutkie ruchy, nie po całym kamieniu. Widziałem takie filmy, nie będę mówił nawet kogo. Widziałem takie filmy, gdzie właśnie ludzie próbują w ten sposób pracować. Tak się nie ostrzy, słuchajcie. Nie jesteście w stanie utrzymać tego kąta. Zobaczcie. Blokujemy mięśnie i wykonujemy malutki ruch. I to wszystko. Gdybym zaczął jeździć w ten sposób,
to zacznę jechać w takie jakieś dziwne kształty. Nigdy tego nie zrobimy dobrze, kiedy będziemy pracować na całej powierzchni. Dobra. Jeszcze kolor zielony. Zbieramy drut. I temat ostrzenia uważam, że zakończony. Ręce troszeczkę przetarte, żeby tutaj nie świecić tym czarnym kolorem. I możemy montować nasz nóż. Wkładamy. Jeśli chodzi o wysunięcie tego noża, no to tutaj musimy się pobawić chwileczkę, czyli ustawiamy to ręcznie, no bo tutaj nie ma żadnej możliwości cofania. Wszystko się dzieje, że tak powiem, ręcznie. Również na boki, czyli tylko ta śruba dociskowa załatwia wszystko. I nasz kątnik gotowy do pracy. Zobaczmy w takim razie. Elegancko idzie. I teraz tutaj oczywiście wiórki, ten wylot wiórów jest stworzony w tym miejscu. One się kręcą, wychodzą na lewą stronę i oczywiście można tym również pracować na płasko, czyli możemy pracować w ten sposób i sobie to wyrównać, chociaż tutaj wtedy można zrobić tak i pracujemy w ten sposób. Równamy to wszystko. Tak, w jedną stronę zrobione. Czyli trzymam się wtedy tej większej powierzchni. I nasz wręg zrobiony. Oczywiście również możemy to stosować do czyszczenia wpustów. I teraz mamy tutaj sobie jakiś wpust. Weźmiemy cienkie dłutko, możemy sobie to wyłamać wszystko. No ale na dnie zawsze zostanie to miejsce, które chcielibyśmy wyczyścić. I tutaj jak najbardziej również tymi strugami możemy się posługiwać. I do takich miejsc również pięknie wykorzystamy sobie te strugi. Tutaj wydaje mi się, że dycha nie będzie już się mieścić. No, tutaj chyba też będzie ciężko. No więc bierzemy tą szóstkę. Zobaczymy, czy jest na tyle naostrzona, żeby sobie poradzić. No biorąc, słuchajcie, ten strug w rękę, jest to przedziwne uczucie, bo jest to tak cienkie wszystko. No i dobrze, i możemy sobie jechać tutaj z jednej strony. Jeszcze bardziej. Ok, obracamy na drugą stronę. Tak, żeby z tej strony na wyjściu nie wyrywać włókien.
to wszystko. I mamy wyczyszczone. Oczywiście możemy sobie gdzieś tam jeszcze na samym końcu przejechać dłutem, wyciąć te końcówki. Na samym końcu. I to wszystko. Także wręgi i wpusty jak najbardziej się to nadaje do pracy. Zarówno właśnie pionowo, jak i poziomo przy czyszczeniu. I teraz może jeszcze wielkość, bo to Was też powinno zainteresować, że to jest faktycznie malutkie. Czyli tutaj sam struk, zobaczcie, to jest 70 parę milimetrów, 75 niecałe. Z tą rączką, jeśli weźmiemy, to mamy 122 mm, więc jest to naprawdę niewielkie narzędzie. Ale podkreślam, narzędzie do normalnej pracy. Także na dzisiaj myślę, że to wszystko. Jeśli ktoś będzie zainteresowany takimi sprzętami, link tradycyjnie w opisie znajdziecie, gdzie ja znajduję takie rarytasy. A Was serdecznie zapraszam na kolejne nagrania. Do zobaczenia. Cześć!